Zrobimy dzisiaj pyszne, proste babeczki piernikowe z powidłami śliwkowymi i czekoladą. Dla mnie po prostu rewelacyjne. Idealne do kawy lub po prostu na przekąskę. Jak macie ochotę na coś słodkiego. Polecam i zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem, razem z linkami do moich stron. Zaczynamy przygotowanie naszych babeczek od wymieszania suchych składników i mokrych składników, czyli praktycznie jak w każdych babeczkach. Mam tutaj w misce już mąkę pszenną tortową. Tej mąki mam pół kilograma. Już sobie je wsypałam. Dodaję również cukier. Mam akurat trzcinowy. On do piernikowego ciasta pasuje naprawdę fajnie. Oczywiście możecie go zamienić na zwykły biały kryształ. Tego cukru 150 gramów. Dosypuję również przyprawę do piernika. Mam jej 3 łyżeczki. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie dać jej więcej, jeśli lubicie bardziej intensywny piernik, lub mniej, jeśli chcecie tylko, żeby był odrobinę piernikowy. Dodaję również kakao. Zwykłe kakao gorzkie 35 gramów. Dodaję również sodę, 1 łyżeczkę. I proszek do pieczenia, również łyżeczkę. Musimy je teraz zamieszać. Teraz mokre składniki. Mam 2 jajka, 80 gramów roztopionego masła i mleko 300 ml. Dodaję również miód. Mam 4 łyżki miodu. Musimy również rozmieszać. Zwróćcie uwagę, żeby mleko nie było zbyt zimne, najlepiej w temperaturze pokojowej. Teraz dodajemy mokre składniki do suchych i ponownie mieszamy. I gotowe. Teraz tak, masę nakładamy do silikonowych foremek, na przykład takich jak mam ja, lub do papilotek papierowych, w które włożymy w formę do mafinek. Tu już dowolnie. Te wychodzą troszkę mniejsze, ale za to wyjmę je bez problemu z foremki i już nie mają na sobie tego papierka. Więc jak wolicie. Ważne jest, żeby nałożyć trochę masy na spód. Następnie dżem lub marmoladę. U mnie powidła śliwkowe. I ponownie przykryć piernikową masą. I tak robimy każdy. Dużo lepiej idzie na 2 łyżki. Gotowych babeczek wyszło mi 20. Wstawiam je teraz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będę piekła około 20 minut.
I gotowe. Gdzieniegdzie popękały i odrobinę dżemu wyciekło, ale w niczym to nie przeszkadza. Jak odrobinę przestygną, wyjmuję z foremek i wykładam sobie na deseczkę obok. Musimy zrobić jeszcze do nich polewę. Zrobimy teraz polewę, jak w większości moich przepisów, bo to jest najprostszy i szybki sposób. Mam tutaj 150 g mlecznej czekolady, dolewam 80 ml śmietanki 30, wstawiam do mikrofali na 30 sekund. Możecie również podgrzać odrobinę w rondelku. Po 30 sekundach wystarczy tylko porządnie rozmieszać i polewa gotowa. Dałam troszkę więcej śmietanki na te 150 g czekolady, bo chcę, żeby ta polewa nie zastygała mi tak całkiem. Chcę, żeby cały czas była miękka. Akurat w tych babeczkach sprawdzi się to super. Zobaczcie, jaka piękna polewa już. Błyszcząca. Polewam obficie nasze babeczki po wierzchu. Niech sobie nawet gdzieś ścieknie z boku. Po wierzchu jeszcze posypuję kawałkami białej czekolady. Mam takie fajne dropsy czekoladowe z białej czekolady i jeszcze troszkę z ciemnej. I gotowe. Nawet nie czekam, aż całkiem zastygną. Muszę spróbować. Są naprawdę pyszne, polecam Wam. Mocno czekoladowe, lekko piernikowe, no i ta czekolada i powidła. Mniam. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu, udostępnijcie mój przepis dalej. Zaglądnijcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Tam znajdziecie mnóstwo filmów z przepisami.